Kupiłem chyba najgorszego VSS-a do Airsoftu i producent zabił wszystko, żebym nie mógł z niego nawet strzelić. Zapraszam. Ochrona świata przed złem Zony to nasz wspólny cel. Co jest, kurwa? Witam serdecznie moje airsoftowe świry. Słuchajcie, dzisiejszy materiał rozpocznę w bardzo nietypowy sposób, bo tym, że jestem zniesmaczony robiąc ten materiał. I teraz możecie zastanawiać się, no to fajne powitanie, kolego. Słuchajcie, będziemy dzisiaj otwierać VSS-a od SNT i miałem jedną replikę od SNT, to jest moja druga replika od SNT i pierwsza replika, czyli ten repetier, który był na kanale, zepsuł się po dosłownie chyba 5 czy 6 strzałach, także już moja opinia na temat tej firmy została wyrobiona. I dlaczego jestem zniesmaczony? Ponieważ jest to jedna z najgówniańszych replik na rynku. A czemu? No zaraz do tego dojdziemy. Najpierw ją odpakuję, żeby nie było. Jest ona kompletnie nowa, kurier przywiózł ją dosłownie przed momentem. Także nic tu nie było kompletnie grzebane. O, to fajnie. Zawsze w pudełkach, zawsze to jest moja druga replika, więc to dowozi, przynajmniej dla mnie, ponieważ bardzo proszę. Jest to wersja stokowo zmniejszona FPS-ami, powinna mieć 320. Aha, 440. No to tak, no to na dzień dobry już, no fajnie, fajnie. Najważniejsze, tu mamy jakiś katalog, książeczkę. Wybaczcie, że nie mam żadnych rękawiczek, ale wszystkie rękawiczki, które mam, są uwalone, a nie chciałbym repliki uszkodzić ani nic w tym stylu. Tu są części, do części za chwilę dojdziemy. Tutaj jak się tam podłącza baterię i tak dalej. Tutaj też opowiem wam o tej wymianie baterii, a dokładniej o tłumiku. Kulki, selektor, dobra. Hop-up, okej, nieważne, nie po to tu jesteście. Jesteście tu, żeby zobaczyć replikę, prawda? Odłożymy sobie to na bok, za chwilę to będziemy chować, read carefully. A nie, przepraszam, mamy tu zmniejszenie, mamy 343 FPS-y, 342, aż mi się wierzyć nie chce, że ktoś to naprawdę testował, bo ta replika wychodzi jakby była lepsza od HPA, bo w ogóle nie ma różnicy w FPS-ach, nieważne. I oto jest nasz VSS. O, proszę. Tak się prezentuje nasza replika. Muszę przyznać, że tak jak się ją bierze do łapy... Czekajcie. Muszę przyznać, że jak się ją bierze do łapy, no to nie ma tutaj do czego się przypierdzielić. Mamy sklejkę, bo to drewno to nie jest. Tu jest aluminium, zapomniałem wziąć magnesu, więc nie wiem, czy tu jest stal. Raczej nie sądzę. A nawet sobie pozwolę zamontować magazynek. Także jeśli chodzi o zewnętrzne wykonanie, no to muszę wam przyznać, że jest ona dosyć ładna. Jednakże wygląd to nie wszystko, ponieważ moi kochani, istnieje coś takiego jak gearbox i w tej replice gearbox jest jakby to powiedzieć bez obrażenia, specjalny, dedykowany, bo de facto każdy VSS ma dedykowany gearbox, tak? Czy to LCT, czy King Arms, każdy ma tutaj koszyk silnika dedykowany, ale w tej replice, jako jedynym VSS-ie ze wszystkich, jest offsetowa dysza i nie zrobicie z tą repliką nic. Nie wsadzicie tutaj HPA, nie zrobicie tutaj jakiegoś tuningu. Jeśli ta replika wam się zepsuje, to możecie ją wyrzucić na śmietnik. Ja nie będę otwierał tej repliki, postaram wam się pokazać gdzieś gearboxa, ale dla osób, które kojarzą repliki, znacie taką firmę jak AY i tam chyba była replika 00013. Ona była sprzedawana na Tajwanganie, to był VSS za chyba 350 zł i został okrzyknięty najgówniańszą repliką, jaka istnieje. Ponieważ tam gearbox się dosłownie łamał, miał niestandardowe części i przy strzelaniu replika potrafiła pęknąć na pół. No i zgadnijcie, kurwa, jaki gearbox jest w tej replice. Ochrona świata przed złem Zony. No właśnie, ale dobrze. Waga, wszystko tu się... Czemu to jest w innym kolorze, to skrzydełko bezpiecznika? No, nieważne, mówię, jeśli chodzi o wagę, jeśli chodzi o wykonanie, tutaj za chwilę zobaczycie jakieś birole, coś w tym stylu. To jest bardzo ładne. Nie widzę tutaj jakichś większych problemów na drewnie, które
Sklejka, nie sklejka, jest ładne, no bo oszukiwałbym, że jest brzydkie, ale dobra, bo pierdzielę ciągle o jednej rzeczy, a ta replika ma wbudowany tracer. Słuchajcie, to kosztuje 1000 zł. To kosztuje 1000 zł, nowe, a wał kosztuje 800 zł i ma tracer w sobie, ma sklejkę, więc tak realistycznie ile mogło pójść w środek? Niech tracer kosztuje tam ze 200 zł. Ta sklejka body to niech będzie drugie, nie wiem, 200-300. Dobra, naznaczony. Kupiłem tego VSS-a i nie będę udawał, że chciałem mieć fory ubozi. Obejrzysz kilka moich filmów i będziemy kwita. Zostaje nam na stok jakieś 300 zł. Ja oczywiście za chwilę sobie z tego dosłownie jedną, dwie kulki strzelę, ale pierwsze co, to jest chyba do ściągania przodu, słuchajcie. I przód z tego co się orientuje, to się ściąga tutaj. Ale sam nie jestem kurde pewny, bo jest to krzywe. Nie wiem czy to widać na kamerze, tu ta dziurka jest i w tej dziurce jest śruba, która jest do jasnej cholery krzywa. Więc nie idzie tego otworzyć. Bez przynajmniej jakiegoś ściągania gwintu. No ja pierdzielę. Pokażę magazynki, bo wiele osób się pytało, czy magazynki będą wymienne ze standardem na przykład NPO. Nie mam repliki VSS-a ani King Armsa, chociaż polecam dopłacić zamiast brać to. I tak one wyglądają. Spróbuję wam je tu jakoś pokazać. Myślę, że osoby, które mają te repliki VSS-a od innych firm, zobaczą od razu. Wydaje mi się, że do LCT to nie podejdzie. Tutaj dosłownie sekundę po wyłączeniu kamery zauważyłem ciekawą rzecz, że tu jest niezgodny selektor ognia, bo z tego co kojarzę, w VSS-ach selektor ognia jest tutaj. Full auto i single, a tu jest w formie kałasznikowego bezpiecznika i słuchajcie, na full auto, to jest chyba full auto, nie mam pojęcia, za chwilę zobaczymy, spust jest bardzo przyjemny, ale po przestawieniu go na środek spust się zacina. Ja pierdzielę, ale nie chcę być jakoś mocno krytyczny, bo już na samym początku powiedziałem, że ta replika jest kompletnie bezużyteczna, ponieważ nie jesteście w stanie jej stuningować i ma offsetową dyszę, a offsetowa dysza to jest śmierć. Uwierzcie mi, to jest śmierć na miejscu. Ten spust to jest tragedia. To jest naprawdę jeden z najgorszych spustów, jakie w replikach miałem, a trochę ich było już, chyba tylko, chociaż nie powiem, że gorzej było w SR3M, bo w SR3M po prostu spust był bardzo długi, ale nie było jakiegoś zacięcia. No ile tu siły trzeba w to wsadzić? Dobra, spróbuję podpiąć baterię. Bardzo chciałem wam pokazać, jak ta replika strzela, ale nie jestem w stanie dostać się do baterii, ponieważ z tego, co jest pokazane na instrukcji, trzeba odkręcić tłumik. Na początku myślałem, że trzeba tutaj odkręcić śrubę, ale na instrukcji, proszę, nawet pokażę, żeby nie było. Jest tutaj narysowane, napisane, żeby odkręcić tłumik. Nie da rady. Nie da rady, nie jestem w stanie go odkręcić. Muszę chyba iść na siłownię, żeby móc sobie postrzelać z plastikowej zabawki. Narzędzi nie chcę używać, bo po prostu zepsuję replikę, która i tak idzie na zwrot. A swoją drogą, tak, wiecie, próbując ją otworzyć, zajrzałem sobie tutaj do gniazda magazynka. Ja wam to za chwilę wszystko pokażę w zbliżeniu. I to jest wszystko kurwa plastikowe. Tu jest wszędzie plastik, a magazynek ma luzy. Chodźcie. Żeby nie było, tak? Proszę, żeby nie było. O. A magazynek ma luzy. Zaraz ktoś mi tutaj napisze, o, bo to jak w kałachu trzeba dobrze złapać. No tak, ale czasem działa, a czasem nie, no przecież to jest... Mam kałacha, o. No nie, no to jest... Mam przecież kałasznikowa, miałem SR3M od LCT, czyli de facto wała od LCT. I to jest w ogóle... Jeśli szukacie repliki, która wygląda super zewnętrznie, ekstra, to okej, to jest spoko, no wiadomo, ten magazyn, ale naprawdę jest spoko, tu jest metal, tu jest jakieś aluminium, nie mogę się przypierdzielić, bo to wygląda, słuchajcie, bardzo ładnie, ale jeśli szukacie czegoś do strzelania, to kategorycznie nie kupujcie tego ścieku. Albo dopłaccie do VSS-a, który kosztuje 1900 zł, wiem, drogo, no ale... Albo kupcie, do VSS-a, przepraszam, do LCT albo do King Armsa, albo kupcie cymę, która jest
plastikowa za 600 zł. Ja wiem, plastik boli, ale przynajmniej gearbox będzie porządny. No nie chcę otwierać gearboxa chyba z wiadomych przyczyn, ale żeby nie było, tutaj pojawi się wstawka, jak otwierałem gearboxa od LCT, także wiem o co chodzi. I ta offsetowa dysza powoduje tutaj, że nic z tym nie zrobicie. Nic. I to nie jest... Jedyny silnik HPA, jaki tu wstawicie, to będzie Seraph od Scalara, bo używa dyszy AEG-owej. Ale powodzenia z wyosiowaniem tego. I czuję się... Wiecie, no ja nie jestem recenzentem, kurna, no kto mnie ogląda, ten wie, no ale chciałem chociaż kulkę z tego strzelić, bo tu jest ten tracer. Tu jest ten tracer, który powoduje, że tam ten efekt strzału, to no nie jestem w stanie tego, kurna, otworzyć, nie jestem w stanie tego podpiąć. Oczywiście, no gdybym się uparł, to by w końcu puściło. To jest tylko gwint, tylko albo aż gwint. Ale dyskwalifikacja na starcie jest przez gearboxa. Tutaj bardzo szybka wstawka z offu, ponieważ właśnie zobaczyłem, że ktoś 8 dni temu wstawił post na Reddita z tą repliką, że kupił ją w 2020 roku i po odkręceniu tłumika, żeby wstawić baterię, jego zwrot został rozpatrzony negatywnie, ponieważ wpadła jakaś gąbka i lufa przestała być usztywniona i mu tego zwrotu nie przyjęli. Także nie pozdrawiam. Na zewnątrz jest metal, ale w środku jest kurna plastik i to taki perfidny, wredny plastik. No luzów tutaj za bardzo nie ma. O, czekajcie. Jeszcze pokrywę wam pokażę. Po zdjęciu pokrywy wygląda to tak. Kable już widzę są 5 razy gorsze od LCT. Na tłoku... Aha, kable są przerwane od nowości. Izolacja, widzicie? Tu. Ja pierdzielę. Na tłoku jest od cholery smaru. W ogóle widzę, że... Nie. To wraca do pudła. To jest anomalia. To jest anomalia, to jest... Nie wolno tego tykać. Nie kupujcie tego, słuchajcie, no to jest... ST, no nie popisaliście się. Męczyłem się z 10 minut, żeby założyć pokrywę na to. Także podsumowując... Oczywiście nieobiektywnie, kompletnie nieobiektywnie, nie ma tu obiektywizmu u mnie, bo nawet nie mogłem z tego strzelić, ale gdybym się uparł, wziął, wiecie, jakieś obcęgi, to ja bym to w końcu wykręcił. Ale patrząc po tym, jak ten spust chodzi, patrząc po tym, jakie tu części są w środku oraz patrząc po tym, że pisałem do wielu ludzi, tak jest, pisałem do wielu ludzi od HPA, od tuningu replik, od profesjonalistów i od po prostu zapaleńców, którzy to lubią robić po godzinach tak zwanych. Wszyscy mi odradzali ST, że ST to jest największe gówno, jakie istnieje w środku. I patrząc po tym, że ich ostatni produkt, który miałem, został uszkodzony po dosłownie kilku strzałach, nie polecam tego.